Zaraz to wszystko spróbujemy zmontować, tylko najpierw spróbujmy jeszcze raz, czy dobrze działa ten silnik. Obrócę wirnikiem, żeby zobaczyć, czy przy każdym położeniu jest tutaj przejście przez komutator, przez uzwojenia wirnika. Wydaje się, że tak. No to jeszcze raz. Rozłączone, połączone. Tak, wkładam na silnik, tak żeby on tam ładnie trafił w tę uszczelkę. O, tak to w tej chwili wygląda. I zaraz to wszystko zamontujemy na obudowie odkurzacza. Wmontujemy tutaj wyłącznik z jednym przewodem idącym do silnika i z jednym przewodem idącym tutaj do gniazdka suszarki do włosów, bo o tym też musimy pamiętać. O, i mamy tę pokrywę silnika, pokrywę wylotu powietrza. No i rezystancja izolacji wzrosła nam tutaj do 100 megaohmów praktycznie. I tak naprawdę chodzi nam o przyklejenie tylko tego elementu. Zobaczmy. Tak, bardzo przyjemne, ciepłe powietrze. Nie gorące, ale ciepłe tutaj leci. Cześć, ten dzisiejszy odcinek zaczynam u mnie w piwnicy, nie w warsztacie wyjątkowo, bo tutaj na starej pralce Polar w skrzyneczce już od dłuższego czasu leży rozmontowany odkurzacz Alpha K2. Zabieram go po prostu do warsztatu, zaraz się spotkamy u mnie w warsztacie i spróbujemy dzisiaj w tym, myślę, niedługim odcinku cały ten odkurzacz ponownie zmontować. Ok, skrzynkę z tym odkurzaczem mam już w warsztacie, no i teraz wyjmę to wszystko na stół. Jeżeli dobrze pamiętam, to temu odkurzaczowi były poświęcone do tej pory 2 odcinki. W jednym odcinku po prostu rozmontowaliśmy ten odkurzacz. Mam go od Stefana, bardzo za ten odkurzacz jeszcze raz dziękuję. Wyczyściliśmy go, a w drugim odcinku zajęliśmy się przede wszystkim silnikiem. Rozmontowaliśmy, wyczyściliśmy, wymieniliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, kondensator w tym silniku. Zobaczymy, czy nic tutaj nie zginęło. Mówiłem, że ten odkurzacz był już czyszczony, ale pewnie trzeba go będzie jeszcze przynajmniej szmatką wytrzeć, bo widzę, że troszkę się zakurzył, leżąc tam przez pewnie parę miesięcy w piwnicy, bo sporo czasu minęło już od kiedy się nim zajmowaliśmy. Dobra, to ja wyjmuję tutaj te poszczególne elementy. Na pewno mamy silnik typu SK5A1 z 1963 roku, w którym między innymi wymienialiśmy kondensator, ale w ogóle w odcinku o tym silniku rozmontowaliśmy go, nasmarowaliśmy, wyczyściliśmy. Chyba nawet robiliśmy, na pewno nawet robiliśmy próbę tego silnika, ale zaraz to jeszcze raz powtórzymy. Ten przewód jest tymczasowy, to nie jest oryginalny przewód, ale on się nam zaraz przyda do podłączenia tego silnika. Tutaj jest osłonka silnika, jest stary, wycięty z niego kondensator z zakładów Belma. Worek na kurz, no, też już wytrzepany, ale jeszcze go trochę wyczyścimy. Pokrywa silnika z przewodem. Tutaj jeszcze taka nieduża pokrywa. Różne uszczelki, mocowanie silnika. Aha, a tu jest jeszcze klamra mocująca silnik, to nam się zaraz przyda, zresztą ze śrubkami. Ważne, żeby one nie zginęły. Tutaj mam jeszcze pozostałe śrubki, opakowanie po szczotkach węglowych, które pamiętam, że wymienialiśmy w tym silniku. Łożysko, czyżby tutaj było też łożysko wymieniane? Tego nie pamiętałem, ale bardzo możliwe. To są chyba oryginalne szczotki z tego silnika, które wymienialiśmy. Aha, tu mam jeszcze jeden komplet zapasowych szczotek. Obudowa wyłącznika. Suszarka do włosów. Tutaj jakiś nieduży, ułamany kawałeczek, nie wiem czego. Aha, to tej suszarki jest prawdopodobnie. Trzeba będzie spróbować to przykleić. To też dzisiaj zrobimy. Ważne, może ja to zostawię, żeby to nie zginęło. Tutaj urwana rączka. Tak, rzeczywiście tutaj była też urwana ta gumowa rączka odkurzacza. Mam taką na wymianę, spróbujemy to wymienić. Pokrywa odkurzacza od strony worka na kurz. No i cały ten korpus odkurzacza też ładnie wyczyszczony. Tutaj z wyłącznikiem na górze, z tego co pamiętam, to chyba też trzeba sprawdzić jeszcze ten wyłącznik.
Chociaż on wydaje się działać całkiem dobrze, ale miernikiem go jeszcze sprawdzimy. To jest wszystko, tą suszarkę do włosów na razie tutaj zostawiam, bo trzeba będzie ją skleić. Odstawię tylko tę skrzyneczkę. Troszeczkę też uporządkowałem części tego odkurzacza na stole. Wydaje mi się, że niczego tutaj nie brakuje. Przyniosłem szmatkę, troszkę przetarłem je z wierzchu z tego kurzu. Zaraz to wszystko spróbujemy zmontować, tylko najpierw spróbujmy jeszcze raz, czy dobrze działa ten silnik, który oglądaliśmy już w oddzielnym, poświęconym mu odcinku. No to rzućmy tylko szybciutko okiem na ten silnik. Jeżeli dobrze pamiętam, to w odcinku o tym silniku poza wyczyszczeniem wymieniliśmy tutaj też szczotki, chyba wymieniliśmy też łożyska. Tak już dawno to było, że przyznaję, nie pamiętam, ale można to wszystko zobaczyć w tym filmie. Jeszcze raz sprawdzę tylko połączenie, dotykając tutaj do przewodów idących przez kondensator do silnika. Ten kondensator też jest wymieniony. Obrócę wirnikiem, żeby zobaczyć, czy przy każdym położeniu jest tutaj przejście przez komutator, przez uzwojenia wirnika. Wydaje się, że tak. Chyba ten silnik całkiem dobrze działał, jak robiliśmy jego przegląd. No to podłączmy go jeszcze na chwileczkę przez nasz regulator napięcia na przy dużo obniżonym napięciu. Ja go tak troszeczkę postawię, może nawet na tym, pod kątem, żeby on mógł tutaj zasysać powietrze od spodu. Teraz mam bardzo zmniejszone napięcie. Zakładam sobie okulary, bo zawsze jakieś brudy mogą z takich silników wylecieć. Podłączam do listwy zasilającej. Włączę zasilanie. Silnik całkiem ładnie rusza. Może ja go odwrócę tak do kamery, to będzie chyba lepiej widać ten przekręcający się wewnątrz wirnik. No to jeszcze raz. Myślę, że nie najgorzej ten silnik działa i możemy go ponownie zamontować w naszym odkurzaczu. Odkręcę tutaj ten tymczasowy przewód. Ta kostka też jest tymczasowa, bo on będzie troszeczkę inaczej podłączony po zamontowaniu go w obudowie. Ten przewód sobie odkładam, bo on się nam przyda do innych zastosowań. A silnik możemy ponownie zamontować. Ten komutator może się wydawać troszeczkę brudny, ale on na pewno był czyszczony podczas przeglądu tego silnika. Tutaj te nowe szczotki muszą się do niego dopasować. I pamiętam, że tutaj okleiłem ten kondensator z jednej strony taśmą izolacyjną, bo on jest w aluminiowej obudowie i troszeczkę się bałem, że gdyby się tutaj przesunął, żeby nie dotknął tutaj do tego jednego z przewodów prowadzących do uzwojeń, no bo mógłby zrobić zwarcie, ale w ten sposób on jest po pierwsze mocno tutaj zamocowany, a po drugie nawet gdyby się przesunął, to i tak jest tą taśmą zabezpieczony. Także nie powinno się nim nic stać. Jeszcze tylko zanim zamontujemy ten silnik, sprawdzę miernikiem działanie wyłącznika. Nie pamiętam, czy to robiliśmy. Muszę tylko jakoś jedną ręką trzymać tutaj te sondy miernika na przewodach. OK, a drugą ręką teraz jest rozłączone, połączone, rozłączone, połączone. OK. Wyłącznik powinien działać, no to postawię w takim razie ten odkurzacz pionowo i będziemy montować w nim silnik.
No to teraz tak, żeby przygotować ten silnik do montażu, zakładam tutaj taką gumową uszczelkę, zakładam tę metalową obudowę i tu przez ten otworek muszę przeprowadzić przewody. Wkładam tę metalową obudowę tutaj ładnie w uszczelkę. Nie wiem, czy one nie będą troszeczkę za krótkie, trzeba będzie je chyba jednak przedłużyć. Tutaj założymy taką amortyzującą uszczelkę na silnik i tutaj pójdzie jeszcze klamra, która będzie trzymała ten silnik w obudowie. Tak, te przewody ewidentnie musimy przedłużyć. Zaraz to zrobię, akurat przylutujemy tutaj jeszcze gdzieś, pewnie gdzieś tej długości przedłużki do nich, bo inaczej one muszą sięgnąć, no odrobinę są za krótkie, muszą sięgnąć tutaj do tej kostki przyłączeniowej. Niestety troszeczkę trzeba je będzie przedłużyć. Ok, mam już tutaj te przewody przedłużone. Może trochę głupio wyszło z tymi przedłużkami, no ale niestety przy tym kondensatorze przewody były za krótkie. Nawet jakbym tutaj tak odkręcił możliwie jak najbliżej tym otworkiem do wyprowadzenia przewodów, to i tak to by nie sięgnęło tutaj wygodnie do tej kostki przyłączeniowej, a tak będziemy mogli to spokojnie tutaj połączyć. Zastanawiam się tylko, że może jeszcze w miejscu, gdzie te przewody przechodzą tutaj przez obudowę silnika, zabezpieczę je jakąś albo dużą termokurczką, albo taśmą izolacyjną, po prostu żeby one tutaj o ten ostry rand tej blaszanej obudowy nie obcierały. No, w ten sposób będzie to troszkę zabezpieczone. Tutaj ewentualnie jakąś rurkę mogłem też włożyć, ale ta taśma izolacyjna też taką formę zabezpieczenia będzie stanowiła. Tak, przy tym oryginalnym kondensatorze, zobaczcie, jednak te przewody prowadzące do kostki były dużo dłuższe. No to dobrze, to jeszcze raz zakładam tutaj na górę tę amortyzującą poduszeczkę, w cudzysłowie, zakładam tutaj tę klamrę, która będzie trzymała silnik w obudowie i możemy teraz ten silnik włożyć do obudowy. Tam już w środku znajduje się taka okrągła uszczelka amortyzująca silnik. Tutaj mam przewody od wyłącznika, które muszę tak troszeczkę przycisnąć, żeby ten silnik się ładnie zmieścił. Może w ten sposób. Tak, wkładam na silnik, tak żeby on tam ładnie trafił w tę uszczelkę. No i teraz zakładam klamrę mocującą silnik tutaj w obudowie i przykręcę te dwie śrubki. Najpierw troszkę z jednej i troszkę z drugiej strony. Tam w tym otworze, którym wychodzą przewody z silnika, pewnie była taka gumowa przelotka kiedyś, ale przyznaję, że nie wiem, co się z nią stało. No dobra, silnik mamy już tutaj solidnie zamocowany w obudowie. Tak to w tej chwili wygląda. Ja tutaj starałem się, żeby te przewody wychodzące z kondensatora miały tutaj jak najbliżej do połączenia w kostce przyłączeniowej. Teraz jeszcze przed zamontowaniem tej przedniej pokrywy założymy rączkę na ten odkurzacz, tylko niestety tutaj oryginalna rączka jest urwana, ale ja mam drugą taką nieuszkodzoną. Ta końcóweczka jest potrzebna, bo ona będzie zahaczona tutaj o pokrywę. Co prawda kupiłem ją do innego odkurzacza tego typu, miałem nadzieję, że tam wymienię, no ale teraz zajmujemy się tym, więc wymienię tę rączkę w tym odkurzaczu, a do tego innego odkurzacza Alpha K2 poszukam innej. Czyli tak, tę rączkę odkładam. Tutaj to mocowanie może się przydać, więc na pewno jej nie wyrzucam. Włożę tutaj tę rączkę i zaraz to wszystko zamontujemy na obudowie odkurzacza. Wmontujemy tutaj wyłącznik do środka.
Tutaj mam wyłącznik, pod wyłącznik wkładam jeszcze taką gumkę, w której on był zamocowany. Ładny wyłącznik z logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. Tutaj się troszkę w cudzysłowie przestraszyłem, że zaraz będę musiał wyjmować jeszcze raz ten silnik i żeby przykręcić tam od drugiej strony nakrętki, ale przypomniało mi się, że nakrętki są tutaj od tej strony przykręcane, a tutaj mam wygodny dostęp, natomiast tutaj są one po prostu, te śruby trzymające rączkę są po prostu wkręcane w gwintowaną obudowę. No to wkładamy tutaj wyłącznik w tę obudowę. No i właśnie, może na chwileczkę wyjmę tę rączkę. Będzie to w ten sposób zamontowane. Tutaj musimy włożyć te śruby w otworki w obudowie. Druga też, zaraz tam przykręcę nakrętki. No i tutaj musimy włożyć te śruby w otworki w obudowie i je przykręcić. O, ta śruba też już ładnie wchodzi. Zaraz to mocno dokręcę, tylko jeszcze o tutaj. Mam nakrętkę. Drugą nakrętkę z podkładką. Tu jeszcze podkładkę. Odwróciłem sobie ten odkurzacz, bo tak mi wygodniej jest wkręcić tutaj od drugiej strony nakrętki. Może zaraz chwileczkę przytrzymam szczypcami od drugiej strony nakrętkę. O, a tutaj mogę dokręcić i tak samo z tą drugą. No i myślę, że całkiem ładnie się to trzyma. No to teraz po zamontowaniu tej obudowy wyłącznika i rączki postawimy odkurzacz jeszcze raz pionowo i podłączymy wszystkie przewody. Ja już tutaj, żeby nie przedłużać filmu, podłączyłem sobie przewody do tej, no powiedzmy kostki przyłączeniowej z 3 takimi stykami. Już Wam powiem, jak one są tutaj podłączone. Generalnie bardzo logicznie. Jak ktoś się nie czuje jeszcze pewnie w tych podłączeniach, to może sobie oczywiście podczas demontażu takiego odkurzacza zrobić zdjęcie i potem zrobić to identycznie. Tutaj mamy przewód zasilający dwużyłowy. Jedna żyła z przewodu zasilającego jest połączona tutaj w tym miejscu z jednym tym przewodem idącym do wyłącznika. Tutaj wychodzi drugi przewód od wyłącznika i w tym miejscu na środku łączy się z jednym przewodem idącym do silnika i z jednym przewodem idącym tutaj do gniazdka suszarki do włosów, bo o tym też musimy pamiętać. No i tutaj mamy jeszcze trzeci ten styk, do niego doprowadzona jest druga żyła z przewodu zasilającego i ona łączy się bezpośrednio z jednym z tych przewodów idących do uzwojeń silnika i z jednym przewodem idącym do gniazdka suszarki do włosów. No i to jest właściwie wszystko. Dokręciłem już tutaj śrubki mocujące te przewody. Tutaj jest trochę mało miejsca, one tak dosyć ciasno wchodzą, no ale da się je połączyć i myślę, że będą się teraz solidnie trzymały. No i po podłączeniu przewodów mogę już zamknąć tę pokrywę, tylko tu jest jeszcze taka gumowa uszczelka, którą nakładam na wylot powietrza. Może o tak chyba będzie najlepiej pomiędzy tymi przewodami idącymi do gniazdka suszarki. Tutaj muszę włożyć tę rączkę w taki sposób, żeby ona się tutaj ładnie zahaczyła. O, tutaj ta gumowa rączka weszła już pod tę obudowę. Tutaj mam chyba wszystko spasowane. Tutaj śruby powinny trafić w gwint w obudowie. No to wkładam pierwszą śrubę. O, już się wkręca. Ale włóżmy tutaj też pozostałe śruby. Jak będzie z tą? Też się już wkręca. Mogę ją troszeczkę wkręcić. Jeszcze nie za mocno. Trzecia śruba. O, też się wkręca ładnie. I ostatnia, czwarta śruba. O, i mamy tę pokrywę silnika, pokrywę wylotu powietrza zamocowaną i rączka też całkiem ładnie się tutaj trzyma. Ona jest tutaj solidnie przytrzaśnięta
pod tą pokrywą. No to na koniec wkładam do środka jeszcze worek na kurz, tak żeby ta uszczelka tutaj ładnie weszła. Zakładam jeszcze pokrywę wlotu powietrza. Zapinam te klamerki. O, ładnie się zatrzasnęło. No i można powiedzieć w zasadzie, że ten odkurzacz mamy ponownie zmontowany. No to możemy jeszcze zrobić próbę tego odkurzacza, czy właściwie izolacji w przewodach tego odkurzacza przy pomocy megaomomierza. Jest opublikowany niedawno odcinek o tym radzieckim megaomomierzu. Najpierw połączę ze sobą te dwa krokodylki na chwilkę. Przekręcę korbką induktora. O, strzałka mi tu spadła do zera. Mierzymy teraz rezystancję izolacji. No to tak, podłączę ten krokodylek do jednej z żył przewodu zasilającego, a ten drugi w ten sposób połączę tutaj do obudowy tego odkurzacza. I zobaczmy, kręcę induktorem. No i rezystancja izolacji wzrosła nam tutaj do 100 megaohmów praktycznie. Nawet przekracza 100 megaohmów. Dobra. To jest dobra wskazówka, jeśli chodzi o możliwość wykorzystywania tego odkurzacza, jeżeli chodzi o jakość izolacji w tym odkurzaczu. No to w takim razie na próbę podłączam nasz odkurzacz tutaj do regulatora napięcia. Nie pamiętam, czy mówiłem o tym w odcinku o demontażu tego odkurzacza, że tutaj jest zamontowana taka wtyczka do przewodów trzyżyłowych, przewidziana też do przewodów ochronnych, na przykład przy pralkach montowano takie wtyczki. Natomiast no ewidentnie nie jest ona oryginalna, bo przewód tutaj mamy dwużyłowy, czyli ten przewód ochronny jest w ogóle niepodłączony. Dobra, podłączam wtyczkę do naszego regulatora napięcia. Troszeczkę zmniejszę napięcie, pewnie tak gdzieś w okolicach 180 V teraz będzie. Podłączam regulator do listwy zasilającej. Włączę zasilanie i włączę odkurzacz. No dobra, wydaje się, że odkurzacz mamy całkiem fajnie sprawny. To, co nam jeszcze zostało, to wypróbowanie tej suszarki do włosów, która znajdowała się w komplecie. Tylko najpierw musimy skleić jej obudowę. Odkręciłem tutaj wieczko z tej suszarki. Tutaj widać połączenia, widać druty idące tutaj już do nagrzewnicy, do grzałki. I tak naprawdę chodzi nam o przyklejenie tylko tego elementu, bo on się odkleił. No dobra, ja zaraz wezmę klej, spróbuję to przykleić. Chociaż bakelit jest taki trochę trudny w klejeniu. Nie wiem, może macie jakieś pomysły, jakie kleje najlepiej wykorzystywać do klejenia bakelitu. Przykręcę potem to wieczko. Może jeszcze to jakąś taśmą na razie zabezpieczę, żeby to trzymało. Zaraz zobaczymy, czy uda się tę grzałkę tutaj ładnie skleić. Jeszcze tylko odtłuszczę to przed sklejeniem. No dobrze, wydaje mi się, że się to trzyma. Ja jeszcze później, jak to porządnie wyschnie, wyczyszczę te resztki tutaj starej taśmy klejącej, którą to było sklejone. Sprawdźmy tak szybko z ciekawości miernikiem tę suszarkę. Wydaje się, że powinna być sprawna. No to może zamontujemy ją zaraz tutaj w odkurzaczu. Najpierw muszę na wylocie powietrza wkręcić ten element i teraz tutaj jest śrubka odkręcona. Teraz wsuwam tę grzałkę tutaj w gniazdko elektryczne. O, jest już zamocowana. Tutaj mogę trochę przykręcić, żeby ją zablokować. Nawiasem mówiąc, ładna tabliczka. Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego z 1963 roku, tak samo jak ten odkurzacz. Jest suszarka, czyli pewnie od początku była z nim w komplecie. Moc suszarki 400 W. No i włączę teraz zaraz odkurzacz. Powinno tutaj lecieć ciepłe powietrze. Zobaczmy. Tak, bardzo przyjemne, ciepłe powietrze. Nie gorące, ale ciepłe tutaj leci.
suszarka bardzo fajnie działa, czyli zmieniliśmy nasz odkurzacz w suszarkę do włosów albo w nagrzewnicę. Można to było używać też do jakiegoś innego celu, jeżeli potrzebne nam było ciepłe powietrze, na przykład do suszenia prania. Chyba w ten sposób te odkurzacze były częściej używane niż faktycznie do suszenia włosów. Aczkolwiek rzeczywiście w instrukcji obsługi do tych odkurzaczy Alpha K2 jest fotografia pani, która w ten sposób suszy włosy. Oczywiście nie trzyma tego odkurzacza w ręku, bo jest on na to za ciężki, ale musiał być taki odkurzacz postawiony na przykład gdzieś na szafce, tak żeby można było wygodnie przed nim usiąść, czy przed nim stanąć i w tym wylatującym ciepłym powietrzu można było suszyć włosy. Czy było to rzeczywiście skuteczne? Nie potrafię powiedzieć. No i to chyba wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odkurzacz. Dzięki za ten wspólny przegląd. Ta Alpha K2 z 1963 roku. Odkurzacz typu A7W z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Wygląda naprawdę fajnie. Przyznaję, że jest to chyba jedna z najładniej zachowanych Alph K2, które mam w kolekcji. Bardzo jeszcze raz Stefanowi za ten odkurzacz dziękuję. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta Alpha K2 była znaleziona gdzieś albo na złomie, albo na jakiejś wystawce pod śmietnikiem. I jak tutaj trafiła do mnie do warsztatu, no to była taka po prostu dosyć brudna, natomiast po wyczyszczeniu wygląda naprawdę fajnie. No i jeszcze w dodatku ma w zestawie tę oryginalną suszarkę do włosów, co też rzadko się zdarza. Ten oryginalny kondensator, który wycięliśmy z silnika, przypominam, silnika typu SK5A1 z fabryki Wodomierzy we Wrocławiu. Kondensator jest z zakładów Belma w Bydgoszczy. Tego kondensatora nie wyrzucam, bo to jest jednak jakaś tam oryginalna część tego odkurzacza. Takie części, już nie wiem, jeżeli są zepsute, usunięte z oryginalnych odkurzaczy, to chowam najczęściej do worków na kurz. Może kiedyś do jakiegoś opisu, do jakiejś prezentacji się przyda. W sumie szkoda tego wyrzucać, nawet jeżeli to nie działa. No dobra, cieszę się, że już ten odkurzacz nie leży w częściach. Mogę go postawić do kolekcji na regał. Czasem robię jeszcze testy odkurzania w salonie, ale przepraszam Was, tam dzisiaj mam po prostu rozstawione suszarki z praniem, bo nie mogę ich postawić na dworze, bo jest dosyć wilgotno po deszczu, także dzisiaj testu odkurzania tym odkurzaczem nie będzie. Nie mam do niego co prawda oryginalnego węża i rur i ssawek, ale na pewno od jakiejś innej Alfy dałoby się coś do tego odkurzacza dopasować. A ponieważ zwolniła się ta skrzyneczka, w której odkurzacz leżał w częściach, no to ja się zaraz biorę może za demontaż jakiegoś kolejnego urządzenia, pewnie jakiegoś kolejnego starego odkurzacza. Także dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Już idę do Ciebie. Znaczy, może pan się przestać lansować?